wracałem w 1945 roku po zakończeniu wojny, po kapitulacji, a nawet jeszcze przed kapitulacją Berlina, wyszedłem z Berlina, z obozu pracy i szedłem przez te przeorane przez czołgi i wojska, milionowe wojska, tereny. Szedłem z żoną i z 3-tygodniowym dzieckiem. Musiałem z Berlina tutaj wrócić do Łodzi. Nie było wtedy szybkobieżnych pociągów. Jak one się nazywają teraz w Polsce? Pendolino. Pendolino. Nie było Pendolino. Nie było nawet zwykłych osobowych wagonów, tylko, a nawet ciężarowych nie było, tylko piechotą się szło. A ja miałem duży ekwipunek i musiałem jeszcze ciągnąłem go na wózku drabiniastym takim zarekwirowanym w jakimś działkowym ogródku niemieckim. Takie mieli wózki drabiniaste z deszelkiem. A żona wypatrzyła gdzieś po drodze Kinderwagen, sklep z wózkami dziecięcymi. I ja tam znalazłem jeden ostatni wózek dziecięcy. To jeszcze ten wózek ciągnęliśmy przecież. I bez wyżywienia, no i się doszło jakoś do tej Łodzi. A że po drodze chcieli żonę zgwałcić, to już inna przygoda, ale tak było. A ja do tych oficerów dzielnych z widłami podskakiwałem. Rosyjskich? Tak. No, także, proszę pana, jeżeli się idzie przez wsie, gdzie się spotyka tylko trupy, same trupy, jeżeli się spotka człowieka, to trup. A niestety w jednej takiej wiosce człowiek chodzi, że szuka żywności, prawda? Więc to proszę pana i proszę pani, ja znajdowałem kobiety nagie, zamordowane, zasztyletowane, na barłogu leżące, prawda, w pustych domach. Tak przeszła armia radziecka. Takie pozostawiała ślady. A dziś wiemy, że jak się Anglicy, zdaje się, Churchill się, zdaje się, zwrócił do Stalina, żeby z taką informacją, że żołnierze radzieccy się tak zachowują brutalnie w stosunku do cywilów, że gwałcą i tak dalej, no to Stalin powiedział, że żołnierz radziecki to jest tak ciężką walkę prowadzi, tak tam się męczy i tak dalej, że może sobie poswawolić. No, niech sobie poswawoli. I przecież teraz wiadomo więcej jeszcze, że po kapitulacji to on dał 3 dni wojsku sowieckiemu całemu, że mogą robić co chcą z ludnością cywilną. Przez 3 dni mogli mordować, mogli gwałcić, mogli wszystko. Wolno im było oficjalnie. To tu z telewizji się dowiadujesz. Także tak to było. Raz tylko od żołnierzy sowieckich, 2 oficerów, raz tylko dostałem kawałek chleba. I to też z zaznaczeniem, że to dla rybionka tylko. Bo tak, widział, że to rybionko 3-tygodniowe, no to tylko dla rybionka, żebym ja czasem nie ugryzł tego chleba. Tak. No proszę pana, jeżeli w studni się znajdowało trupy, no to nie było łatwo. A czasem
Przecież nie przy każdym domu była studnia. Czasem były jakieś domy, były przeważnie murowane w niemieckich wsiach. U nas były przeważnie drewniane. Więc nie zawsze tą wodę było łatwo znaleźć, a nawet niekoniecznie musiał być trup w studni, żeby wody z niej nie można było pić, bo było inne nawrzucane brudne rzeczy czy coś, to zanieczyszczone w każdym razie. Więc trzeba było czasem pół wsi albo całą obejść, żeby zdobyć troszkę czystej wody. No i to trzeba było nazbierać drzewa, mieć obowiązkowo zapałki, a skąd zapałek? Same zapałki to był problem. No ja oczywiście byłem na tyle, no myślałem o tym, żeby w te zapałki się zaopatrzyć, więc już na pewien czas przed końcem wojny już zacząłem sobie gdzieś te zapałki chować, gdzieś dopóki można było je zdobyć. I miałem te zapałki, także... Ale były takie sytuacje, na przykład w jednej wsi, pustej absolutnie. To znaczy pustej o tyle, że oprócz mnie jeszcze szło paru Polaków. Ale oni się zatrzymali tam gdzieś we wsi, a ja poszedłem na koniec wsi, właściwie do takiej pojedynczej chałupy, już daleko stojącej. No, murowany, porządny taki dom wiejski, z boku, na boku od wsi. I tam z żoną się zatrzymałem, bo przecież żona była po porodzie i jeszcze nie miałaś takich sił, żeby takie kilometry piechotą robić. Więc tam się zatrzymałem i tam byliśmy chyba, no przeszło tydzień, chyba z 10 dni. Ale to nie w tej wsi, to było dalej. Ale wcześniej w pewnej wsi zatrzymałem się, też tak na końcu wsi, jakoś na uboczu, ostatni budynek. No i znalazłem wodę, znalazłem tego chrustu i tego drzewa, rozpaliłem pod kuchnią, zajęliśmy pusty dom taki, bo cała wieś była absolutnie pusta, Niemcy wszyscy uciekali. Jak się napotykało wsie, to tam żywej duszy nie było. Jedynie w miasteczkach to można było spotkać przeważnie kobiet zresztą, bo Niemcy, mężczyźni też uciekali, bo jedną Niemkę spotkaliśmy w takim miasteczku, to też powiedziała, nie wiem jak to rozumieć, ale żona z nią rozmawiała, mówiła po polsku ta Niemka, bo pochodziła z Poznańskiego, ale wyszła za mąż tam za Niemca i tam mieszkała i myśmy z nią rozmawiali. Starsza już Niemka powiedziała, proszę pani, 40 razy zgwałcili mnie i moją córkę. I oni to brutalnie robili, bo oni to czasem na oczach właśnie dzieci i tak dalej. Straszne rzeczy to były. A jeżeli chodzi o moją przygodę, rozpaliłem, zrobiliśmy jeść, dziecko trzeba było wykąpać, codziennie trzeba było to dziecko wykąpać. Dziecko jak się rozwinęło z pieluszek, które zrobiłem z podartej prześcieradła, to piasek był w tych pieluszkach. Głowę to miał czarną i tak jakby polip jakiś, jakby jakimś ceratką zakrytą. Trzeba było to wszystko myć. Już takie małe dziecko, jeżeli jest nieumyte, to przecież umrze. Nie dowiezie się go żywego. Więc proszę pani, zrobiłem to wszystko. Świeczka się pali i nagle usłyszałem warkot samochodu. No, to przecież wiadomo, kto jedzie. Jakiś wojskowy samochód sowiecki. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to dmuchnąłem w tą świecę.
Niestety samochód się zatrzymał przed naszym domem. Znaczy, że oni to światło widzieli i widzieli, że zgasło, więc zatrzymali się. Ciszę zachowujemy, ale słyszę, że wysiadają z samochodu i podchodzą do drzwi. Oficer zaczyna krzyczeć przez drzwi. No ja rosyjskiego nie znam, więc tylko, no ale dostatecznie dużo zrozumiałem. W każdym razie powtarzam to po polsku, że kto tam jest, otwieraj, otwieraj, bo będę strzelać, prawda? Otwieraj, bo będę strzelać. A ja stoję za tymi drzwiami, no jakby oni zaczęli strzelać, to przecież wiadomo. No to stanąłem troszkę z boku za drzwiami, ale on mówi, będę strzelać. I ja słyszę, jak oni repetują karabiny już. No, to musiałem otworzyć. Otworzyłem, oni z karabinami do mnie, tak. Ten oficer mówi, od razu się zaczął rozglądać, bo myśli, że to jakaś może kontrabanda tutaj. Ale jak zobaczył rybionko rzeczywiście w tej wanience, no to już zrozumiał, że jest tutaj nie ma żadnej partyzantki, tylko no, mówię, że idziemy z obozu pracy, prawda, do Polski wracamy. To on jeszcze tylko powiedział, no, wy Polaczki, fałszywy naród. O, tak mi powiedział. No to takie były, a jeszcze później druga podobna przygoda, już prawie tu w dzisiejszym Kostrzyniu. No.